to leśniczy bez mała pół pieniędzy zabrał, bo musiał pracownikom z biura wódeczkę postawić i zakąskę. No i cóż, tu okazało się tak jak to wszędzie, że szef pracownika zrobi jak to w tamtych czasach. No niestety, no w durnia. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dobra. W miarę. Boli, trochę boli. Trzeba uważać na zakrętach. Idziemy. Opowiem, jak pracowałem w młodości w Bieszczadach, po wojsku. No zdjęć za bardzo nie mam żadnych z Bieszczad, żadnych. Takie to były czasy po prostu. To był 75, zima. 75 na 76 rok. Pojechałem tam jesienią, koniec września. Po prostu zechciało mi się w Bieszczady. No cóż, zechciało mi się zobaczyć, popracować. No cóż. Krótko mówiąc, uciekał nawet ojcu z domu. Ojciec nawet nie wiedział. Tak. Tak to było. Ojciec nawet nie wiedział, ani mama nie wiedziała. Zwiałem po prostu. Młodość ma swoje prawa. Wylądowałem w Nadleśnictwie Lesko. Zgłosiłem się do... Akurat był w tym czasie zastępca nadleśniczego, bo sam główny naczelny leśniczy to był po wypadku samochodowym i leżał w szpitalu, a zastępował go młody zastępca. No jak pan ma ochotę u nas pracować, jakie ma pan prawo jazdy? No mówię, mam prawo jazdy kategorii na samochód osobowy B i C i T na traktor. T. No dobra, powiedział pan, mamy w nadleśnictwie wolny ciągnik, stoi na bazie w Weremieniu. No i skierował mnie do pani kadrowej, która po prostu spisała moje wszystkie, jak to się mówi, dane. No i tego samego dnia zostałem zatrudniony. Wtedy o pracę było łatwo, bo brakowało ludzi wszędzie do pracy. No, nadleśniczy, znaczy zastępca nadleśniczego powiedział, będzie pan wywoził drewno stosowe ze składów leśnych na składnicę. Dostałem pokój gościnny, gdzie zakwaterowano mnie, to było na Weremieniu. Tam też garażowany był ten ciągnik, tam przyczepy były. No, obejrzy pan ten ciągnik, on jest sprawny, tego, no wszystko. Jak to się mówi, zostało załatwione tak jak trzeba. Spisano ze mną umowę, przekazano mi ciągnik. No i dosłownie na drugi dzień tam dostałem i ubranie robocze i wszystko i dosłownie na trzeci dzień, jak już tam znalazłem się w tym nadleśnictwie, to już na trzeci dzień to już dostałem kurs. Na pierwszy raz to pojedzie pan tam, tam i tam. Poda mi nazwę miejscowości z Gajowym i przewieziecie dużą ilość szyszek. Tam byli ludzie po prostu po wsiach okolicznych, którzy zbierali szyszki dla nadleśnictwa, które były suszone i po prostu z których pozyskiwano nasiona do zalesień szkółek tych leśnych. Tak to się odbywało. No, pojechałem z Gajowym. Gajowy wskazał mi drogę. No, przewieźliśmy te szyszki na magazyn do nadleśnictwa i to był mój pierwszy kurs. Natomiast już następnego dnia dostałem takie zlecenie, że pojadę do leśniczówki Myczków, tam do leśniczego, zgłosi się pan i stamtąd będzie pan drewno ze składu leśnego, będzie pan wywoził drewno na Uherce. Tak zwana wygnanka. Na to mówili wygnanka, ale pisało się to Uherce. No i cóż, pojechałem, leśniczy na drugi dzień oczywiście wskazał mi skład leśny. Tam pojedzie pan
przy tej ścianie bukowego lasu, tam jest skład, załaduje pan na pierwszy raz 8 metrów buka i powiezie pan na wygnankę, pojedzie pan przez Leskop, będzie pan się kierował tam i tam, no dobra. Droga wiadoma. Załadowałem te 8 metrów, pojechałem. Tego dnia zrobiłem 2 kursy, bo to była odległość stamtąd do miejsca na te Uherce, to było 20 parę kilometrów. No to na ciągnik i czas załadunku i rozładunku trzeba było na składzie znowuż to rozładować ręcznie na sztable, na stosy po prostu, na stosy. No to trochę trwało, załadować 8 metrów surowego buka, to trzeba pokiwać. No i tak woziło się. Po miesiącu zdałem kwity wywozowe, bo w nadleśnictwie nasza współpraca polegała na tym, że już leśniczy nie chodził za mną, żeby pisać po składach, bo on na to nie miał czasu, tylko dał mi bloczek, asygnat, powiedział mi, jak się drzewo mierzy i jaki to jest przelicznik, jak się pisze asygnatę, że na przykład 10 metrów przestrzennych drewna to ma w przeliczniku 6,5 metra kubicznego, tak zwanego kubika, czyli metra sześciennego. No i tak pan wpisze w asygnacie numer stosu, ilość załadowanego drewna, metry przestrzenne, metry kubiczne. Podpisze się pan, jak to się mówi, i zda pan ten kwit na składzie, gdzie pan wiezie drewno. Tam oni jak to drewno przyjmą, to te asygnaty wrócą do pana, podstemplowane przez składnicę, że drewno zostało tam odebrane i przekaże pan dla nas i my pana według tego rozliczymy pana za pracę. No i pracowałem oczywiście na akord. Po pierwszym miesiącu odległości były dość spore, no i pogoda nie zawsze dobra. Przywiozłem bodajże ponad 250 metrów drzewa, no to było sporo. Kierownik jak odebrał, to zobaczył ten plik tych kwitów, tych asygnat, to się ucieszył. O, panie! Przyszedł za chwilę do biura nadleśniczy, już wrócił z tego. Przywitaliśmy się oczywiście. Powiedział, to jest nasz nowy pracownik, kierowca, który przewozi drewno. To my panu damy pomocnika, jak pan tak dobrze wozi. Damy pomocnika panu do załadunku drewna i będzie robota wam pójdzie o wiele sprawniej. No pewnie, we dwóch ładować to nie jednemu. Jeden podaje, ja podawałem z ziemi, byłem wyższy i silniejszy, a ten mój pomocnik to był taki dla mnie do ramienia. Franek miał na imię, ale on na przyczepie sprawnie drewno układał, no i robota nam szła. I oczywiście przywieźliśmy o wiele więcej. No i poszło nam, no ale później dostaliśmy takie zlecenie, że oczywiście w tym samym nadleśnictwie, tylko po drugiej stronie rzeki San, trzeba było przewieźć drewno przez rzekę San i też na te Uherce, tylko tam odległość była nieduża, ale trud tej pracy polegał na tym, że drzewo było złożone po drugiej stronie rzeki na skarpie i drwal, który to drewno wyrobił, to po prostu płacił nam po 5 zł od przywiezionego drewna, dlatego że nie chciało mu się końmi tego drewna przez rzekę zrywać. No ale tam były dobre i złe strony. Dobrze było, jak była niska woda, bo dosłownie tam trudno mi dziś to określić, czy to było 700 metrów, no może 500, może już nie pamiętam, ale w niedużej odległości była elektrownia Myczkowce na rzece właśnie San. I jak elektrownia pracowała na jedną turbinę, to woda w rzece była, płytki poziom był wody w Sanie. Natomiast jak dostali zapotrzebowanie na większe i musieli puścić wodę na drugą turbinę, automatycznie poziom wody w rzece podnosił się bardzo znacznie i ciężko było tą rzekę przejechać, bo poziom wody był duży. Także przygody zaczęły się tak, że dobrze było, jak elektrownia całe dnie szła na jedną turbinę, spokojnie się przewoziło. Na skarpie było bodajże 200, nie mylę się, około 300 metrów drewna
stosowego, to była Olcha. Ale pewnego dnia tam powiedział mi człowiek, który to drewno zrywał, jak zawyje syrena w elektrowni, bo oni najpierw puszczali syrenę, to szybko uciekaj na drugi brzeg, bo chwilę fala przyjdzie. Ta wysoka woda przyjdzie. No, raz, drugi raz, trzeci zdążyło mi się uciec. Ale przyszedł taki dzień, że miałem załadowane może około 10 metrów olchy, dosłownie parę szczap wrzucić i syrena zawyła. Z ładunkiem trzeba linkę chociaż zarzucić, żeby tych szczap tego drewna nie pogubić w rzece, prawda, bo drzewo musi być z góry. Zarzucało się linkę, która była na tylnym borcie, były spinane podciągane odpowiednim kołowrotkiem. To chwilę trwa. Zarzuciłem te linki, uruchomiłem ciągnik, ruszyłem, kawałek jechało się wzdłuż brzegu rzeki, a później miałem swoją drogę wyznaczoną, skręcało się w lewo i przez rzekę na przeciwległy brzeg. Trzeba było się pilnować tej trasy, bo po drodze były w rzece duże kamienie, no i łatwo było utknąć na takim kamieniu ciągnikiem czy przyczepą. Duża fala, za daleko nie wyjechałem. Ciągnik zaczął grzązać. Stop. Woda, dosłownie w kabinie mam wodę, woda sięga przednich lamp. W ciągniku 4011. Koniec jazdy. Zgasiłem ciągnik, usiadłem na masce ciągnika i dumam, co tu zrobić. Na prawą stronę, na prawy brzeg, gdzie jest drewno złożone, nie pójdę. Tam jest zabójczo wielka góra i do wsi jest daleko. Tam żadnej pomocy nie znajdę. Natomiast na drugą stronę, żeby przejść, to trzeba ściągnąć, jak to się mówi, buty, spodnie i w kąpielówkach przejść rzekę. Na wody jest po pas. A może miejsca są, gdzie jest i głębiej. No cóż, nie będę tu siedział do wieczora, bo ta woda nie wiadomo kiedy spadnie. Poszłem na brzeg, znalazłem długi kij. Buty, spodnie zdjąłem. Spodnie w jedną rękę, a kij w drugą rękę, żeby się chociaż trochę macać dno, jak tam jest głęboko. No i przeszłem przez ten sam na drugą stronę. Na drugiej stronie trochę się osuszyłem, a dzień to był taki jesienny, pochmurny. Pogoda niezbyt, no ale człowiek młody, odporny. Ubrałem się, no i poszłem do wsi, pobliskiej wsi, która była tam o parę kilometrów. Wieś nazywała się Zwierzyń. Tam poszukałem ciągnika, który by mnie pomógł wyjechać, no po prostu. Ale nie było to łatwe, dlatego że tam wszystko byli chłoporobotnicy. Jak gdzieś był ciągnik w gospodarstwie, to po prostu właściciel ciągnika był w pracy. No i dopiero będzie po godzinach. No ale trafiłem na takiego, który pracował w SKR-ze, tam gdzieś okolicznym, a oprócz tego miał swój ciągnik na podwórku. I powiedziała mi jego mama, że jak on wróci, bo on czasem wraca no parę minut po 15, a nieraz nawet wcześniej mu się uda, zależy co tam robią. No i faktycznie po 15 ten chłopak był. Poprosiłem go, zgodził się po prostu mnie pociągnąć. Wziął tam jakąś linkę, wziąłem tą linkę na plecy i poszliśmy. No poziom wody był mniej więcej ten sam, ale on znał dobrze teren. Lina długa i też on wjechał w rzekę. Ale długa lina i na te dwa ciągniki daliśmy radę. Ja oczywiście musiałem znowuż przejść do swojego ciągnika, jak to się mówi, bez spodni i bez butów. No i uruchomiłem ciągnik, on mi pomógł i udało się wyjechać na drugi brzeg z tym drewnem. I to była taka pierwsza przygoda. Tych przygód to było tam, jak to się mówi, było bardzo dużo. Wiadomo, byłem młody, nie byłem jeszcze doświadczony. Wiadomo, teren ciężki, strome góry, strome podjazdy, strome zjazdy. No trochę się ryzykowało się, bo wiadomo, to duży ładunek, jak wiozło się 10 metrów, przypuśćmy, buka,
na Rajskie, to tam było czas, w Rajskim to była miejscowość oddalona gdzieś od Myczkowa, gdzieś ja wiem, około 20 kilometrów, może nawet 20 parę. To tam się cały czas jechało z tym drewnem pod górę i pod górę bez mała. No i miałem kiedyś taką przygodę, że jechałem sobie na te Rajskie. Tam było o tyle dobrze, że tam się drzewo wywalało na stos. To się włączało kiper, przyczepa była wywrotką. Otwierało się jeden bort i kiper i na bok i to drzewo się wykiprowało i nie trzeba było zwalać. Takie było ułatwienie. Ale trafiłem na taki dzień, że akurat była wypłata u tych ludzi, u tych węglarzy, jak to na nich tam mówili, co wypalali te drewno na węgiel drzewny. Wtedy oczywiście robione to było nie w specjalnych piecach, tylko na tak zwanych meleżach. Czyli układali te drzewo w stosy, obsypywali popiołem i później mieli pompy, które brały wodę z sanu i tam właściwie jakaś mała rzeczka, już nie pamiętam, to jakiś dobry potok był. Wodę z tego potoku pompowali na te, żeby polewać te stosy, żeby za szybko się nie paliły. A trafiłem akurat, jak tu zacząłem, żeby nie odchodzić od tematu, trafiłem na dzień wypłaty. No i taki jeden nieduży góral mówi do mnie tak: kajadziesz. No ja już wiedziałem, co to znaczy kajadziesz. No ja mówię, jadę na Wyłkowyjej, przez Wyłkowyjej dalej do Myczkowa. A to zabierzesz mnie. Worek miał w ręku jutowy. Gdzieś, mówimy, po wypłacie trzeba trochę gorzały przywieźć. No dobre trochę, z workiem jedzie dobre trochę. Ale ja mówię, to będzie jazda niewygodna, bo ta ławeczka twarda jest bardzo, no nie? Panie, mówi, ja góral. Mówi, ja lepiej panu, tobie powiem, jak się jechało, mówi, wozem żelaźniakiem i po kocich lbach i w dobrego kunia. To, mówi, dopiero była jazda, mówi, aż zęby dzwoniły. I tak jeszcze wsiadł do ciągnika, zanim ruszyłem, to zaśpiewał tak mi po góralsku. Jakem jechał, to wóz tyrcał, a za wozem diabeł wyrcał. No i tam już uruchomiłem ciągnik, jedziemy w dół, cały czas w dół, czasem i na luzie, no. A góral cały czas przekrzykuje, jak to się mówi, pracę tego silnika, bo to była zwykła kabina taka nieduża. On siedzi z tyłu na tej ławeczce tam i cały czas przekrzykując pracę silnika. Coś tam mi po góralsku gada, a to śpiewa, no było wesoło. W Wołkowej zatrzymałem się, wysiadł, rękę mi uścisnął, podziękował i prosto ruszył na sklep. A ja pojechałem dalej. Ale innym razem trafiła mi się inna przygoda. Jednego dnia woziłem drewno na wygnankę, to znaczy na te uherce, ale po godzinach leśniczy poprosił tam z tej leśniczówki z Myczkowa, żebyś wywiózł mu 2 przyczepy obornika z Pryzmy, z Podobórki tam na działkę, na pole. No, mówi, do pomocy dam panu 2 drwali, którzy byli tam pracowali u niego przy leśniczówce jako drwale. No, dał im widły, ja też dostałem widełki, no i ładujemy ten obornik. Załadowaliśmy te 2 przyczepy, zrobiło się ciemno. No oczywiście w międzyczasie leśniczyna nas poczęstowała obiadem. Zjedliśmy obiad, posililiśmy się, no zanim skończyliśmy te 2 przyczepy, to zrobiło się, bo to już dzień jesienny, krótki, zrobiło się ciemno. A na drugi dzień rano ja mówię, panie leśniczy, ja muszę, bo ja mieszkałem w tym czasie już na stacji, w pobliskiej tam wieś była dosłownie ze 2 kilometry niżej, to była wieś Bereska, tam mi na leśnictwo wynajmowało pokój i tam mieszkałem. Tam po prostu kwaterowałem. Ja mówię, panie leśniczy, ja nie mam, kończy mi się karta drogowa. To ja nie pojadę, bo on mówi, jutro pan od razu ładuje tu drewno i wiezie pan na Rajskie, w drugą stronę. Nie mam karty.
Panie, taka odległość, kto tutaj na Rajskie, tu policja nie zagląda w te strony. Pojedzie pan bez karty drogowej. A będzie pan miał 2 kursy, zobaczy pan tego. No, posłuchałem leśniczego. Załadowałem 10 metrów buka. Jadę na Rajskie. Na drodze jeszcze przed Wołkowyją wyprzedza mi samochód Straży Leśnej. Zatrzymał się gdzieś tam dalej na poboczu, gdzie był taki parking przy lesie. No i wychodzi na drogę z lizakiem. Stop. Kwit wywozowy, przede wszystkim asygnata do przewozu drewna jest. Odczytał asygnatę, jeszcze wyciągnął metrówkę. Drewno na przyczepie zmierzył. Wysokość drewna załadowanego, długość przyczepy. Sprawdził, czy jakiś numer jest gdzieś nabity. No, znalazł taki numer, bo zawsze numerem się ładowało to drewno, żeby numer w razie kontroli był widoczny, że to jest z tego stosu. Dobra, wszystko gra. Teraz poproszę światła. Ja mówię, proszę pana, pan ze Straży Leśnej, ale ja mam też uprawnienia inspektora do sprawdzania pojazdów na drodze, inspektora ruchu drogowego. No proszę pana. Sprawdził światła, hamulce, czy powietrze, czy jak depnę hamulec, czy się napinają, bo hamulce przyczepa miała pneumatyczne, czy siłowniki się napinają, czy jest wszystko, gra. Teraz pan pokaże kartę drogową. Nie mam. To jak pan jedzie bez karty? Ja mówię, proszę pana, tak i tak zeszło mi do późna. Pracowałem u leśniczego. No chciałem jechać do leśnictwa po kartę, a on mi mówi, proszę pana, tu nie ma gadania. Złamał pan przepis drogowy. Wiezie pan ładunek? A traktor skąd jest? Ja mówię, no, ma napisane na boku numery na Leśnictwo Lesko. No i kwity są też na Leśnictwo Lesko. To jest ciągnik państwowy, a ja jestem pracownikiem. Ale złamał pan przepis. Wypisał mi 100 mandatu. Dziękuję, zarobiłem. Próbowałem, mówię, ja nie mam 100, chociaż miałem. Proszę pana, nie ma sprawy. W ciągu dnia pan zapłaci na posterunku milicji na Wołkowyi. Dobra, nie ma dyskusji. Wlepił ten mi mandat, pojechałem z tym drewnem do tego Rajskiego, no i cóż było zrobić, jak to się mówi. Zarobiłem. A jak wróciłem i opowiedziałem to leśniczemu, to leśniczy powiedział, a on tak trochę mówił przez nos, panie Romku, gdzie indziej pan sobie to odrobi. No tak, gdzie indziej sobie to odrobię. Jak przyczepę żwiru przywiozę pod górę na fuchę gdzieś tam ze żwirowni, która była tam gdzieś po drodze w bok Zwierzynia, no to można było tam parę stów zarobić. W jedną stronę jechało się z drewnem na wygnankę, a z powrotem można było wziąć przyczepę żwiru, no i taką fuchę czasem się sobie zrobiło. Chociaż to w czasie tam, no, a za przyczepę żwiru to wtedy płacili 500 zł, można było taką fuchę zrobić. Także w jedną stronę musiałem zawieźć to przyczepę żwiru, żeby tą stówę sobie odrobić. Dostałem za przyczepę, dostawało się 500. Jak się ją przyciągnęło tam do tej miejscowości, gdzie kwaterowałem. Tam ludzie chętnie kupowali żwir. No to w czasie mojej pracy tam póki nie zamarzło, to dałem radę tych parę przyczep tam drzewa tego żwiru przewieźć. No musiałem odrobić tę stratę tego mandatu. No a później jeszcze mieliśmy taką przygodę, że po prostu były tak zwane czyny partyjne były. One były robione zawsze, przeważnie w niedzielę, że cała załoga. No i nadleśniczy mówi, że tu w przyszłą niedzielę szykuje się czyn partyjny. Panie z biura będą ładować drewno i pracownicy z biura, nawet i kierownik techniczny, i księgowa, i tam no było tych urzędników wtedy, wiadomo, sporo. Będzie do załadunku kilku ludzi, pan będzie tylko przewoził. Ale ja mówię, proszę pana, ja w niedzielę to idę do kościoła, tak. A nadleśniczy mówi, proszę pana, ja też jestem wierzący. Wyciągnął, miał
pod koszulą munduru miał po prostu srebrny łańcuszek z krzyżykiem. Ja też jestem wierzący, mówi, ale to wie pan, no, czyn partyjny wymagają od nas tego. No mówi, trudno, musimy tak, wie pan. No bo jak pan się nie zgodzi, to my musimy dosłownie wziąć innego kierowcę, który pojedzie, no pan może odmówić. Ale to już myślę, no nie będę tu się tak stawiał koniem, no trudno, pojadę, tym bardziej, że będę ładować. No akurat w niedzielę przeważnie elektrownia szła, bo nie było takiego zapotrzebowania prądu, to jest normalne, jak w taki normalny dzień roboczy, kiedy właśnie ni z tego, ni z owego było zapotrzebowanie mocy i musieli puścić tą drugą turbinę. Akurat woda była niska i fajnie nam się to drewno przewoziło. Zrobiłem parę ładnych kursów. No i taka była przygoda mnie później spotkała, że jak poszłem do wozaka po te drewno, które przywiozłem, bo później jeszcze Praga przywiozła około 100 metrów. To już był samochód z OTL-u, tam było, kierowca były 2 ludzi do załadunku i też te drewno przywozili. Ja przywiozłem w sumie około 200 metrów drewna. Poszłem do wozaka po pieniądze, a wozak mi wypłaca tylko pół pieniędzy. Ja mówię, proszę pana, ja mam na kwitach tyle przywiozłem drewna. Ja panu kwity pokazuję. Ale proszę pana, te kwity, które były przewiezione, te drewno w niedzielę, to leśniczy bez mała pół pieniędzy zabrał, bo musiał pracownikom z biura wódeczkę postawić i zakąskę. No i cóż, tu okazało się tak jak to wszędzie, że szef pracownika zrobi jak to w tamtych czasach. No niestety, no w durnia. Przecież ja to drzewo przywiozłem, ale pan nie ładował. No a ja musiałem wódkę, to nie ze swojej kieszeni, tylko z moich pieniążków zabrał, prawda? No ja tak się poczułem, no ale trudno, no cóż, no nie będzie człowiek z leśniczym wojował, trudno. Więc musiałem jeszcze parę ładnych przyczep żwirów przewieźć, żeby na górę, żeby tą stratę sobie odrobić. No tak to wyglądało. Kiedyś się wkurzyłem, opowiem jeszcze jak to, z tą wielką wodę, bo jadę, dookoła robię 20 parę kilometrów, żeby dojechać tam na ten Zwierzyń przez rzekę San. Dojeżdżam do rzeki, woda duża, płynie tylko szum. I tak zdarzyło mi się może kilka razy i później muszę wrócić z powrotem na leśnictwo Myszków, żeby zabrać stamtąd kurs drewna i jechać na przykład na Rajskie. No to się marnuje na to parę godzin dosłownie. Bo kurs w jedną stronę to trwał około godziny. No załóżmy 45 minut z ładunkiem, to się jechało z godzinę, bo wiadomo, ciężar pod góry trzeba zredukować. Na pusto to się jechało o wiele szybciej. Ale wkurzyłem się kiedyś. Podjeżdżał na brzeg, znowuż jest wielka woda, no nie przejadę. Zostawiam ciągnik na brzegu, idę do elektrowni. Idę do elektrowni zapytać się, jak to jest, czy jest jakiś grafik na to, kiedy ta woda jest duża, a kiedy mała. I mówię, zadzwoniłem, wyszedł pracownik elektrowni. O co chodzi, mówię. Jak to jest, proszę pana, z tą wodą. Tam to było na samym początku, dosłownie jak zaczynałem to drewno stamtąd przewozić. Mówię, na tamtym brzegu jest około 300 metrów drewna. Ta woda no nie pozwala mi. A on roześmiał się. Mówi, proszę pana, 1 godzina pracy tej elektrowni to jest o wiele większa wartość niż te tam około 300 metrów drewna, co tam na tamtej skarpie leży. To nie ode mnie zależy, mówi. Jest mała woda, elektrownia pracuje na jedną turbinę. Elektrownia dostaje, mówi, telefon, że jest zapotrzebowanie prądu, trzeba puścić drugą turbinę, otwiera się syrenę się włącza, otwiera się stawidło i nie ma dyskusji, że tam ktoś ma drzewo przewieźć. No cóż, zbiedzony. Dziękuję, do widzenia, jak to się mówi, beret na bakier i z powrotem. No i tak było z tym Zwierzyniem, tam było przegód. Kiedyś Praga mnie ciągnęła z rzeki, kiedyś ja Pragę ciągnąłem, bo nawet i Praga gdzieś utknęła na jakimś kamieniu. Było tam wesoło, ale żeśmy to drzewo tam wytargali. No dobre to były czasy, Człowiek był młody,
silny. Jechało się, wiozło się drzewo, jak leśniczy czasem w durnia zrobił, no to się, wie pan, to się i przyczepę przewróciło. Jeszcze opowiem taki przypadek. Kiedyś leśniczy mówi mi tak: panie Romku, jak to zawsze mówi, panie Romku, pojedzie pan do średniej wsi, tam weźmie pan, tam jest, proszę pana, 4,5, no 5, tam będzie 5 metrów graba i weźmie pan, załaduje ten grab, przyjedzie pan pod Myczków, na składzie w Myczkowie doładuje pan sobie drugie 5 i pojedzie pan na wypał do Rajskiego. Posłuchałem leśniczego i zrobiłem bardzo źle. Trzeba było najpierw wziąć drzewo, ale pan nie będzie musiał nadrabiać kilometrów, bo pojedzie pan tam, weźmie pan z dołu i nie będzie pan musiał z powrotem, tylko pojedzie pan od razu tu, weźmie pan w Myczkowie, doładuje pan sobie drugie 5 i pojedzie pan na Rajskie. Dobra. Posłuchałem, to było rano, miałem kwity przewozowe, kartę, wszystko gra, jadę. Załadowałem te 5 metrów drewna, jeszcze mnie tak głupio podpuścił, załaduje pan sobie na jednej stronie. Będzie pan łatwiej ładować, przyjedzie pan z tym ładunkiem na górę, doładuje pan z drugiej strony i ma pan robotę tego. A człowiek młody głupi. Ładunek na jednej stronie, wjechać pod górę. Gryzie się samo to. Nie dałem rady, choćbym miał nawet na 2 stronach ten ładunek złożony. Trochę było po deszczu, góra na skład spora jest, żeby podjechać na skład, choć on na górze był utwardzony kamieniem, tłuczniem, ale sam podjazd nie był utwardzony. Było trochę mokrawo, trochę przy glinie. No i cóż, z dołu było podsypane trochę tłucznia. Póki był tłuczeń, jechałem z tym drewnem pod górę. Jak się skończył tłuczeń, ciągnik się ślizga, pojechałem parę metrów, nie da rady, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Ładunek ciągnie mnie w dół, ciśnienie powietrza mi spada, bo dużo razy hamuje. W końcu przyczepa mnie ciągnie w dół. Na dole przyczepa idzie na bok, skręca skręt, po prostu ciągnie ciągnik. Przyczepa się przewraca na bok. Na ten bord, gdzie było złożone te 5 metrów drzewa. I drewno wszystkie leży na ziemi, przyczepa leży na boku. No cóż, panie Romku, powiedziałem sobie, jaki pan głupi. Trzeba było wcale nie słuchać leśniczego, tylko przecież on za mną nie chodzi, tylko załadować drzewo w Myczkowie na górze, zjechać na dół na Średniowści wieś, doładować tamte, tam był równy wyjazd i stamtąd jechać na Rajskie. No cóż, dostałem, jak to się mówi, baty po prostu za to, że nie miałem doświadczenia. Zostawiłem to drzewo na dole, jeszcze ono leżało na borcie, nie wszystkie spadło, więc musiałem je odciągnąć, ciągnik odpiąć, przyczepę liną postawić, rzucić ją po prostu na koła, zaczepić się, to zżarło mi to ładny kawał czasu. No i później z tą pustą przyczepą wjechałem na górę, załadowałem tam te 5 metrów drewna, zjechałem na dół, doładowałem te 5, no i bez mała cały dzień mam z głowy. Przez takie pierepałki. Także jak to się mówi, słuchaj kogoś, ale kieruj się też swoim rozumem. Pan leśniczy chciał dobrze doradzić, ale doradził bardzo źle. Leśniczy sam z drzewem nie jeździł i miał bardzo strachliwego gajowego. Oj, jak ten gajowy jakie miał strachy, jak ze mną jechał, to dosłownie. Miałem taki kombinezon roboczy w zielonym kolorze, taki jasno-zielonym. Tak jak jechałem z drewnem i nieraz jechałem na skróty, co było po prostu, tam był zakaz do 3,5 tony, bo to jechało się przez obok, droga wiodła obok tego, tam jest taki jakiś hotelik, nie hotelik, to jest Solina, dosłownie przez Solinę się jechało. I tam też było z górki tam było do 3,5 tony, ale nigdy tam, bo to było dużo krócej. To było połowa drogi niż jechać przez Lesko. I nieraz tam przemknąłeś się z tym drewnem. No załadowaliśmy tam chyba z 8 metrów buka, bo wtedy taki ładunek był surowego. No i jedziemy na skróty. A gajowy musiał pojechać razem ze mną, żeby odebrać tam jakieś kwity. Stamtąd przewozowe sprawy po prostu służbowe. No zabiorę się z panem. Ale jak
zaczęliśmy jechać po tych górkach, to chwycił się mnie kombinezonu, mówi, że tu są takie, mówi, no, mówi, ta droga biegnie tak wysoko, tam mówi, cholera, jakbyśmy polecieli z tym traktorem, co to by było, i trzyma się mnie kombinezonu. I później powiedział do kogoś, mówi, że strach z nim jeździć normalnie. Bo później, gdzie było już niżej, to i trochę z ładunkiem jechałem na luzie, tak było. No i on wtedy też miał stracha. Jak się wyjeżdżało z drewnem z leśnictwa Myczków na drogę główną asfaltową, to był krótki, ale bardzo stromy podjazd. No i pierwsze starcie tu było z tym takie, że no nie daje rady wyjechać po prostu. Ciągnik ślizga się, po prostu ciężko. Jeszcze było w miarę, jak zanim pierwszy deszczyk popada. Jak pierwszy deszczyk popada, on nie daje rady. No cóż, zgłosiłem się do mechanika na Werymieniu, ten, który mnie nauczył szynę ciąć. To był stary taki mechanik. I on, bardzo dobry, on powiedział mi tak, wiesz co, podpowiem ci coś. Możesz dołożyć siły ciągnikowi. Załóż szczapę bukową, taką bardzo płaską, równą na belkę ciągnika i ciągnikiem, pompą ciągnika, pompą hydrauliczną dociążysz się pod zaczep i zobaczysz, jak wyjedziesz ładnie. No i chwała mu za to, miał rację. Weź mój płaską szczapę, uwiąż ją po prostu, dał mi miętki drut, taki drut miętki, który się dobrze wiązał. Przekręcisz tą szczapę, uwiążesz parę razy na belce, żeby ci nie zgubiła się po drodze, będziesz na stałe ją woził. No i faktycznie, to było bardzo pomocne. Jak ciągnik nie dawał rady, pod tym krótkim, stromym wyjazdem na drogę, to się trochę cyk pompą do góry, dociążyło się pod zaczep i ciągnik automatycznie miał dociążenia jakieś tam ładnie ponad tonę może. No i wtedy ciągnik miał siłę po prostu, bo był dociążony, ale przeciwna tego strona była taka, że ciągnik szedł z przednimi kołami w powietrzu. Trzeba było przed wjazdem pod ten stromy podjazd, trzeba było się przytrzymać, czy nie ma z jednej i z drugiej strony samochodów, no bo wiadomo, ja wjeżdżałem z drogi podporządkowanej. To nie mogłem wjechać, jak to się mówi, samochodem, ani samochodem zatrzymać, bo był wypadek. Ja to bym był winien, więc przytrzymywałem się, rozglądałem się na stronie, nie ma samochodów z jednej i z drugiej strony, wtedy, jak to się mówi, bieg i rura. No i rozdzielaczem belkę, dźwignią belkę do góry, dociążałem się i ciągnik wychodził dęba na drogę. A jak już wszedł na drogę, już czułem, że przednie koła przyczepy są na drodze, bo droga tam nie była szeroka, więc wtedy cyk, dźwignię, pompy na dół, no i ciągnik powoli, starałem się robić to płynnie, żeby no nie rozwalić ciągnika. Ciągnik przednimi kołami dotykał ziemi, trzeba było wykonać ostry skręt, zależy gdzie się jechało, w prawo albo w lewo. Ale jak zobaczyła to pani leśniczyna od leśniczówki, jak ja wyjeżdżam, że ciągnik idzie przednimi kołami w górze, to mówi, panie Romku, ciągnik capa staje. No ja mówię, ale pani leśnicza, tu chodzi o to, żeby wyjechać. Bez capa to by nie wyjechał. To były takie przygody. No cóż, no. Pozdrawiam widzów. No dzisiaj marudzę. Nie mogę nic więcej pokazać, bo jestem obity. No cóż, proszę wybaczyć. Może nie będzie to ciekawy ten odcinek z tymi moimi opowiadaniami, no ale z tymi moimi opowiadaniami. No ale no cóż, co mogę przekazać, to mogę przekazać.